no mniej więcej w ten sposób zamocowany i powietrze nie przechodzi przez całą tę konstrukcję silnika, tylko jest tłoczone tutaj przez otwór znajdujący się z boku. Jest to oryginalny wyłącznik Hoover, made in England, 3 A 250 V. O, tutaj może uda mi się ten kondensator przeciwzakłóceniowy troszeczkę lepiej pokazać do kamery, marka Plessey. O, zobaczcie w środku, jaki ten silniczek jest zabrudzony. Stojan i całe uzwojenie stojana znajduje się tutaj w jednym miejscu. W odwrotną stronę, czyli tak jakbyśmy normalnie dokręcali. Teraz teoretycznie byłbym w stanie chyba wyjąć szczotkotrzymacze, tak, razem ze szczotkami. Zobaczcie, całkiem fajne szczotki. Tutaj mogę też wyjąć ten wirnik ze środka. Mamy wirnik i teraz zdejmuję też to łożysko z osi wirnika. O, starałem się ustawić kamerę tak, żeby było tutaj widać wszystkie te elementy rozłożone na części i przekręcam, sprawdzam, czy w każdej pozycji jest połączenie przez komutator. Teraz cały ten silniczek wkładam tutaj do obudowy. Podkładkę, tulejkę i jeszcze jedną podkładkę. Teraz powinien być nasz silnik włączony, wyłączony, włączony. Włączę zasilanie. Bardzo fajnie zaczyna się obracać. Cześć, ten dzisiejszy film o odkurzaczu Hoover 1346A z 1972 roku rozpoczynam dokładnie tam, gdzie skończyłem poprzednią część, poprzedni film o tym odkurzaczu, czyli przy stole z odkurzaczem rozłożonym na części. Jeżeli interesuje Was ten odcinek o demontażu odkurzacza, jeżeli chcecie zobaczyć, jak te wszystkie części się wyjmuje, rozkręca, a nie widzieliście tamtego odcinka, to oczywiście zapraszam do niego. Link będzie umieszczony zarówno w opisie tego nagrania, jak i na końcu, ale nie jest to absolutnie konieczne, żeby oglądać tą dzisiejszą część, bo dzisiaj będziemy się zajmować przede wszystkim silnikiem z tego odkurzacza. Chciałbym się troszeczkę dokładniej przyjrzeć temu silnikowi, może nawet uda się go wyjąć z tej obudowy, sprawdzimy jego działanie, zobaczymy, jaki kondensator przeciwzakłóceniowy jest tutaj przy tym silniku. No a myślę, że pewnie już nie w tej części, tylko w trzecim filmie o tym odkurzaczu zajmiemy się już montażem wszystkiego, oczywiście po wyczyszczeniu tych elementów. Ja je też przy okazji wyczyszczę. Ale na razie zostawiam tutaj na stole tylko ten silnik, a wszystkie te pozostałe elementy odłożę sobie na razie do skrzyneczki czy do kartonu, żeby nam tutaj nie przeszkadzały. Aha, przepraszam, jeszcze na chwileczkę zostawiłem całą tę plastikową obudowę, bo chciałem Wam tylko pokazać, jeżeli nie widzieliście pierwszego odcinka, ten silnik jest mniej więcej w ten sposób zamocowany. Działa to w ten sposób, że podczas obracania się całego wirnika w tym silniku obraca się oczywiście również tutaj ta turbinka z łopatkami i po prostu wyrzuca powietrze na zewnątrz, a ponieważ jest to obudowane taką metalową obudową z jednym tylko otworem wylotowym, no to powietrze jest wpychane tutaj do tego otworu wylotowego, natomiast w ten sposób tworzy się tutaj w centralnej części tej turbiny podciśnienie i tędy jest zasysane powietrze. Jeżeli tutaj mamy zamkniętą tę część obudowy, no to powietrze zasysane jest tutaj tym otworem. Jeżeli tutaj podłączyliśmy, bo była taka możliwość, elastyczny wąż, no to mogliśmy wtedy odkurzać tym elastycznym wężem. Także w taki dosyć prosty sposób ten silnik tutaj w tym odkurzaczu działa. W ogóle budowa tego silnika jest zaskakująco prosta. No właśnie, zaskakująco prosty, a może wcale nie. Pamiętajmy, że jednak tego typu odkurzacze działały na troszeczkę innej zasadzie niż te, do których my tutaj na kanale, czy my w Polsce jesteśmy przyzwyczajeni. Postawiłem tutaj właśnie dla porównania kilka polskich silników. Silnik z zakładów Silmer H5500A, silnik typu 300, bardzo popularny w latach 80. w polskich odkurzaczach. Silnik typu SK10, chyba nawet z 72 roku, czyli dokładnie tak samo jak ten silnik od Hoovera. No właśnie, ale w tych naszych, w cudzysłowie naszych odkurzaczach działa to w trochę inny sposób.
Mamy worek na kurz, mamy silnik umieszczony w szczelnej obudowie. Tutaj zwykle jest jeszcze taka uszczelka. Silnik zasysa powietrze, które przechodzi przez worek i już oczyszczone trafia do silnika, i w tych naszych silnikach powietrze przechodzi właściwie przez całą tę konstrukcję silnika, chłodząc jednocześnie obracający się wirnik, czy w ogóle obracający się silnik, który napędza taki układ ssący silnika. Tutaj jest dokładnie tak samo. Worek, w którym zbiera się kurz, silnik, który zasysa powietrze, przetłacza to już w większości powiedzmy oczyszczone, aczkolwiek nie zawsze skutecznie widać to po zabrudzonych silnikach powietrze. Natomiast w tym przypadku, tak jak ten Hoover, ten worek umieszczony jest nie przed silnikiem, tylko umieszczony jest albo obok, albo gdzieś tutaj za silnikiem, i powietrze nie przechodzi przez całą tę konstrukcję silnika, tylko jest tłoczone tutaj przez otwór znajdujący się z boku, właśnie do takiego worka. Zresztą, tak jak oglądaliśmy na filmie inne odkurzaczyki Hoover, ręczne odkurzacze Hoover Dusted, czy taki starszy, produkowany od lat 30. do 60., czy taki trochę nowszy, gdzieś z przełomu lat 60. i 70., to tam również były znacznie mniejsze, prostsze silniczki podobnego typu, z podobnym jak tutaj układem ssącym, i tam powietrze nie trafiało do worka umieszczonego z boku, tylko do worka umieszczonego za silnikiem, ale w ten sposób, że silnik był szczelnie zamknięty, umieszczony wobec obudowy w pewnym odstępie od obudowy, i powietrze opływało ten silnik dookoła i trafiało w ten worek umieszczony na końcu. Nawiasem mówiąc, tego typu silniki też znamy z odkurzaczy z lat 50. czy 60. produkowanych w Polsce, które również miały worki umieszczane z boku, tak jak prezentowany już tutaj na kanale odkurzacz Skrzat, tak jak prezentowany już tutaj na kanale odkurzacz Syrenka. Tamte silniki do odkurzaczy też są w dosyć podobny sposób zbudowane, ale też kurz z tych zasysany przez ten silnik trafia do worka umieszczonego obok. Zresztą obydwa te odkurzacze, i Skrzat, i Syrenka, są kopiami dawnych, jeszcze przedwojennych niemieckich odkurzaczy, w których zresztą działa to właśnie dokładnie tak jak tutaj w przypadku tego silnika. O, tutaj na chwileczkę przyniosłem jeszcze te dwa inne odkurzacze Hoover Dusted, starszy, nowszy model, w których silniki są mniejsze, ale troszeczkę podobnie zbudowane, i tak jak powiedziałem, silnik znajduje się tutaj centralnie w środku, ale dookoła silnika jest wolna przestrzeń, zarówno tu, jak i tu, którą zasysane powietrze i wyrzucane na bok przez te łopatki opływa silnik i trafia tutaj do znajdującego się z tyłu worka. Natomiast sam silnik jest dosyć szczelnie zabezpieczony przed kurzem, który mógłby go tutaj zabrudzić. Tyle tej krótkiej dygresji. Ja jeszcze tylko spróbuję ten silnik troszeczkę lepiej wyczyścić, bo jak widzicie, on tutaj jest jeszcze dość mocno zakurzony, i zaraz go sobie dokładniej obejrzymy. Zobaczymy, kto jest producentem wyłącznika, zobaczymy, kto jest producentem tego kondensatora przeciwzakłóceniowego. Spróbujemy otworzyć tę obudowę i spróbujemy zajrzeć do niego do środka. No dobrze, myślę, że wystarczy. Mamy wstępnie ten silnik wyczyszczony. Tutaj rzuciłem sobie okiem na wyłącznik. Jest to oryginalny wyłącznik Hoover, made in England, 3 ampery 250 V. Bardzo fajna rzecz. Wyłącznik powinien być sprawny, no bo już robiliśmy próbę tego odkurzacza. Tutaj interesuje mnie też ten kondensator przeciwzakłóceniowy. Możemy zacząć od jego demontażu. Tutaj, nawiasem mówiąc, jest jeszcze taki element zabezpieczający te obydwa styki, taki element izolujący. W ten sposób jest kondensator przykręcony do obudowy, więc ja go odkręcam. Bardzo mnie ciekawi, czy będzie to ten sam typ, ten sam producent, którego kondensator widzieliśmy już w odkurzaczu Hoover Constellation, tym w cudzysłowie latającym. Ok, mogę zdjąć osłonkę z kondensatora. O, tutaj, nawiasem mówiąc, od razu można jeszcze wyczyścić. To nawet troszeczkę odrdzewimy. No i zobaczmy na typ. Nie, jest to inny, to nie jest taki sam jak w poprzednim Hooverze. Wydaje mi się, że tutaj jest data 71, czyli prawdopodobnie 71 rok produkcji, co mniej więcej zgadzałoby się z datą produkcji samego odkurzacza. Widzieliśmy, że na odkurzaczu
Prawdopodobna data była rok 1972. O, tutaj może uda mi się ten kondensator przeciwzakłóceniowy troszeczkę lepiej pokazać do kamery. Marka Plessey. Tak jak przeczytałem, była to firma, powstała w 1917 roku w Londynie, od lat 20. produkująca radioodbiorniki i telefony. W czasie wojny też produkowała radiostacje lotnicze, tego typu sprzęt telekomunikacyjny, między innymi w fabryce urządzonej w tunelach londyńskiego metro. A od lat 60. był to największy brytyjski producent sprzętu telekomunikacyjnego. Pod koniec lat 80. firma została w ramach tam różnych przekształceń własnościowych przejęta przez Siemensa. To tylko taka króciutka historia w wielkim skrócie. Tutaj jest napis C638571. To pewnie data produkcji, być może nawet 571, pewnie maj 71 roku. Tutaj jest jeszcze jakieś oznaczenie typu, być może SAAC 145, typ B. Bardzo ciekawy kondensator. Ja go tutaj zostawię. Wiem, że często się te kondensatory przeciwzakłóceniowe z urządzeń usuwa, bo one już po latach grożą wybuchem, uszkodzeniem, ale dopóki to wszystko działa, niech on tutaj zostanie, bo jest to jednak oryginalna część tego urządzenia. W odkurzaczu Hoover 867A Constellation mieliśmy bardzo podobny kondensator, ale innej brytyjskiej marki TCC, czyli Telegraph Condenser Company. Zresztą tamten kondensator powodował przerywanie pracy silnika i musiał zostać odłączony. Zobaczymy, jak będzie z tym kondensatorem. A ja spróbuję teraz odkręcić tutaj 3 śrubki trzymające obudowę tego silnika, bo chciałbym bardzo zajrzeć do środka. Tam nakrętka z drugiej strony już wypadła. Ta śruba jest dosyć mocno zardzewiała, przy okazji ją wyczyścimy. Oby tylko dała się bez problemu odkręcić. No niestety na razie się nie rusza. Dobra, to teraz tą odkręćmy. Tak. Tutaj z tej strony jest taka cieńsza i dłuższa śruba. No dobra, a teraz ta, która sprawia kłopot. Spróbuję tutaj troszeczkę WD-40 wpuścić. No i chyba od razu to bardzo pomogło, bo śruba się wykręca. Nakrętka już wypadła. Śruby trzeba będzie wyczyścić ładnie. No już taka faktycznie mocno zardzewiała jest. Tu jeszcze gdzieś chyba jedna jakaś śrubka była, chyba tutaj, trzymająca tę obudowę. No i teraz ciekawe, czy uda mi się to już otworzyć. Chyba tak. O, zobaczcie w środku, jaki ten silniczek jest zabrudzony i zakurzony. No niestety, to może być właśnie wada tych odkurzaczy, które zaciągają powietrze jeszcze przed jego oczyszczeniem. Teoretycznie to powietrze tutaj jest kierowane do znajdującego się z boku worka na kurz, ale jednak jak widać spora część tego zakurzonego, brudnego powietrza dostaje się też do silnika i tak to niestety później wygląda. No dobra, przekręciłem sobie ten silnik tak, żeby było mi wygodniej go posprzątać, wyczyścić. Nie ma co tutaj podziwiać tego kurzu. Bierzemy się po prostu za wyczyszczenie. Bardzo ciekawa budowa tego silnika, zaraz to sobie też dokładniej obejrzymy. Myślę,
myślę, że już udało mi się ten silnik wyczyścić i ma on naprawdę bardzo ciekawą budowę. Przyznaję, że w odkurzaczach, które oglądałem do tej pory, z taką budową silnika jeszcze się nie spotkałem. Dla porównania pokażę Wam taką klasyczną budowę silnika komutatorowego. To jest akurat silnik od starego Electroluxa, jeszcze z lat 20., ale ten schemat budowy powtarza się właściwie we wszystkich silnikach od odkurzaczy, czy nie tylko od odkurzaczy, silnikach komutatorowych, które tutaj oglądaliśmy, czyli mamy tak zwany stojan, nieruchomą część silnika z uzwojeniami, no i mamy w środku obracający się wirnik z komutatorem, do którego dotykają szczotki węglowe. Natomiast tutaj ta budowa jest inna, przypominałaby, powiedziałbym, nawet troszkę transformator. Zobaczcie, tutaj mamy stojan i całe uzwojenie stojana znajduje się tutaj w jednym miejscu. Natomiast tutaj mamy wirnik z komutatorem i wszystko to jest połączone, tak zresztą jak w klasycznym silniku komutatorowym, szeregowo, czyli tak, tutaj odchodzą od kondensatora dwa przewody zasilające ten silnik, ten czerwony idzie tędy, wchodzi tutaj do uzwojeń, nazwijmy je uzwojeniami stojana, przechodzi przez te uzwojenia, łączy się tutaj ze szczotkotrzymaczem i ze szczotką, trafia do komutatora i przez wycinki komutatora w trakcie obracania się wirnika trafia do uzwojeń tutaj wirnika, potem łączy się znowu przez komutator z tą drugą szczotką i wraca tutaj do kondensatora przeciwzakłóceniowego, czyli mamy całą konstrukcję tego silnika połączoną szeregowo. Nawiasem mówiąc, dokładnie tak samo jak w takim silniku jak ten, tyle że jest to zupełnie inaczej w tym przypadku zbudowane. Bardzo, bardzo fajne i bardzo ciekawe. Pogrzebałem sobie trochę w starych książkach i katalogach w poszukiwaniu tak skonstruowanego silnika, jak tutaj mamy w przypadku tego Hoovera. W starej książce Jerzego Pustołu i Tadeusza Śliwińskiego jest cały rozdział o silnikach komutatorowych. Tutaj na przykład są takie typowe wykroje blach stojana i wirnika stosowane w silnikach komutatorowych, ale żaden z tych nie odpowiada temu naszemu silnikowi. Myślę, że tutaj wyglądałoby to bardzo nietypowo, mniej więcej w ten sposób. Wirnik, tutaj cewka i te blachy stojana wyglądałyby mniej więcej tak jak na tym szybkim rysunku. Natomiast są tutaj też schematy połączeń bardzo różnych, na przykład to jest taki najbardziej typowy układ połączeń silnika szeregowego, symetryczny z uzwojeniami po obu stronach podłączonymi do szczotek i niesymetryczny. Wydaje mi się, że ten niesymetryczny układ bardziej odpowiada temu naszemu silnikowi. No, typowy silnik komutatorowy, taki jakie najczęściej tutaj oglądamy, mniej więcej ma układ uzwojeń i połączeń, tak jak tutaj na tym szybkim schemaciku. Jedno uzwojenie stojana, szczotka, wirnik, szczotka, drugie uzwojenie stojana, źródło zasilania. Natomiast wydaje mi się, że w tym przypadku naszego silnika wygląda to pewnie jakoś tak mniej więcej. Tutaj uzwojenie, szczotka, wirnik, szczotka i źródło zasilania. Znalazłem też w starym katalogu silników komutatorowych różne przykłady, na przykład układu połączeń silników komutatorowych, jednofazowych, szeregowych. To jest taki najczęściej stosowany, powszechnie stosowany w silnikach komutatorowych wyposażonych w filtr przeciwzakłóceniowy, tak jak najczęściej spotykamy przy odkurzaczach. Natomiast nie jestem pewien, czy w tym naszym silniku od odkurzacza Hoover nie byłoby to mniej więcej coś takiego jak tutaj. Rzadko stosowane w silnikach, w których trzeba zmieniać kierunek wirowania w czasie pracy. No tutaj nie trzeba zmieniać kierunku wirowania, ale wydaje mi się, że jest to chyba mniej więcej w ten sposób zrobione jak na tych silnikach rzadziej spotykanych, z rzadziej stosowanymi sposobami połączenia. No nie wiem, tak jak dziękuję bardzo za podpowiedzi w komentarzach pod krótką zapowiedzią tego filmu, dowiedziałem się, że troszeczkę podobnie skonstruowane silniki stosowane były na przykład w niemieckich czy we wschodnio-niemieckich mikserach Comet. Bardzo chętnie taki mikser, na przykład Comet R5, kiedyś sobie tutaj obejrzymy. Dziękuję też za podpowiedź, że w jednym z radzieckich młynków do kawy znajduje się podobnie skonstruowany silnik. No postaram się też taki tutaj na kanale pokazać. W każdym razie ciekawa i chyba dosyć rzadko spotykana konstrukcja. Tak sobie myślę, że skoro już rozłożyliśmy ten silnik do tego stopnia, to spróbujmy go rozmontować jeszcze bardziej. Chciałbym zdjąć tutaj ten wiatrak umieszczony na początku. Z filmów o tych silnikach widziałem, że wystarczy go mocno złapać za tę końcówkę, przytrzymać ten wiatrak i w odwrotną stronę, czyli tak jakbyśmy normalnie dokręcali,
odkręcić tę końcóweczkę. Tutaj bardzo łatwo to poszło. Odkręcam tę końcówkę i powinienem być teraz teoretycznie w stanie zdjąć ten wiatrak. No niestety na razie, mimo że odkręciłem tutaj tę końcóweczkę, nie mogę tego wiatraczka zdjąć z końcówki wirnika. Zaraz spróbujemy to ewentualnie zrobić. Ok, odkręćmy może mocowanie łożysk. Tutaj jedną śrubkę chyba nawet niechcący już wcześniej odkręciłem. Tą jedną trzymającą to mocowanie łożyska. Ja ją sobie tutaj z boku odkładam. Tutaj odkręcam drugą śrubkę trzymającą łożysko. No i jeszcze tam się trzyma. Wyjąłem tę jedną, żeby nie zginęła. Też tutaj wkręcam. Teraz teoretycznie to jedno łożysko moglibyśmy już wyjąć. Tutaj mam jeszcze łożysko od strony wentylatorka. Też odkręcam mocowanie łożyska. Jedna śrubka. Będzie nam też łatwiej dokładnie ten silnik wyczyścić, aczkolwiek dobrze, że już go wstępnie wyczyściliśmy, bo inaczej byłoby to wszystko strasznie brudne. O, tutaj druga śrubka i mam też to mocowanie łożyska. Mogę je zdjąć. Tutaj jakaś taka już mocno zniszczona uszczelka chyba się znajdowała. Tak, ale ona kompletnie się rozpada. Teraz teoretycznie byłbym w stanie wyjąć cały ten silnik. Co mi go tutaj trzyma? Na pewno te przewody idące do szczotkotrzymaczy. Mogę odkręcić przewody od szczotkotrzymaczy, a mogę ewentualnie spróbować odkręcić te blaszki, które... Przepraszam, tutaj założę, żeby to nie zginęło. Mogę odkręcić te blaszki, które trzymają szczotkotrzymacze. Może nawet tak będzie wygodniej. Tutaj jedna jest już odkręcona, mogę ją odchylić. Ok. Druga też. W tej pozycji czarny przewodzik jest po mojej stronie, ten żółty jest tutaj. Troszkę wkręcę te śrubki, żeby nie wypadły. Teraz teoretycznie byłbym w stanie chyba wyjąć szczotkotrzymacze. Tak, razem ze szczotkami. Zobaczcie, całkiem fajne szczotki. Chyba oryginalne jeszcze z logo Hoovera. Ta szczotka się jak najbardziej jeszcze nadaje do pracy. O, też to wszystko warto wyczyścić, bo to się wszystko jest tutaj bardzo zakurzone. Wyjmuję ten drugi szczotkotrzymacz. Druga szczotka też w zupełnie niezłym stanie, też oryginalna szczotka Hoovera. Zaraz je pokażę w zbliżeniu. O, teraz chyba dosyć dobrze widać, tak wyglądają te dwie szczotki Hoovera. Tutaj mogę też wyjąć ten wirnik ze środka. Mamy wirnik wyjęty i tutaj jest z tyłu łożysko. To jest chyba łożysko ślizgowe, które nasmarujemy. Natomiast przyznaję, że chętnie bym jeszcze zdjął cały ten wiatrak, bo bez niego nie wyjmę tego łożyska, które znajduje się tutaj od strony komutatora. Ale myślę, że trzymając w ten sposób za ten wiatrak, o, już będę w stanie go delikatnie zdjąć. Uwaga, bo tutaj są podkładeczki. Jedna na końcu, jedna w środku. Taka brązowa podkładeczka i tu chyba jest jeszcze jedna podkładeczka. Tutaj są otwory, które wywiercono podczas wyważania tego nie wiem, wirnika, wentylatora. Odstawiam go i mamy nasz wirnik silnika. Tutaj jeszcze jakieś włosy się nazbierały. Tu jeszcze taka malutka podkładeczka, też uwaga na nią. O, te włosy zdejmę. Może tę podkładeczkę też zdejmę. Położę ją tutaj, gdzie ona powinna być. Tu jest jeszcze
taka tulejka. O, też okręcona jakimiś zwojami pewnie włosów. Bardzo dobrze, że to wszystko rozmontowaliśmy, bo wszystko to wymaga solidnego wyczyszczenia. Kładę ją też tak, jak w takiej kolejności, jak ona powinna być zamocowana. I teraz zdejmuję też to łożysko z osi wirnika. Zaraz to wyczyszczę, zobaczymy, czy na tych łożyskach są jakieś oznaczenia. No, łożyska są takie bardzo nietypowe, jak na nasze polskie warunki. No to jeszcze raz biorę pędzelek, odkurzacz i czyszczę tutaj też te zanieczyszczenia. O, starałem się ustawić kamerę tak, żeby było tutaj widać wszystkie te elementy rozłożone na części, czyli mamy te obydwie pokrywy silnika. Tutaj mamy ten stojan o takiej dosyć nietypowej konstrukcji. Wirnik z komutatorem, właściwie to on powinien w ten sposób leżeć. Kondensator przeciwzakłóceniowy, tutaj mamy ten wiatraczek, który odpowiada za ruch powietrza, obudowę kondensatora. Tutaj mamy tę nakrętkę na końcu osi wirnika, szczotki, obydwa łożyska, mocowanie łożysk, tutaj jeszcze śruby, które troszeczkę odrdzewiłem. Myślę, że wszystko to jest teraz ładnie wyczyszczone i możemy się powoli zająć ponownie montażem tego odkurzacza, tylko nasmarujemy jeszcze obydwa te łożyska, no bo na pewno ich nie wymienię, bo takich na wymianę nie będę miał. Postawiłem sobie tutaj jeszcze wirnik w łożysku. Chciałbym dotknąć do niego tymi sondami miernika. Troszkę to jest niewygodne, bo ten wentylatorek tutaj o niego zawadza. I przekręcam, sprawdzam, czy w każdej pozycji jest połączenie przez komutator. O, wydaje się, że pod tym względem ten wirnik jest sprawny. A mogę jeszcze sprawdzić, dotykając tutaj do komutatora i do osi wirnika, czy gdzieś nie mamy przebicia na obudowę. Lepiej byłoby to robić przy wyższym napięciu probierczym. Będziemy niedługo oglądać na kanale taki tester wirników, na którym dokładnie to można zrobić, ale przy troszeczkę wyższym napięciu. Ale wydaje się, że wszystko z tym wirnikiem powinno być w porządku. No dobrze, to możemy się wziąć teraz za montaż tego silnika. Nasmarowałem też łożyska. Z tym z tyłu nie ma problemu, to jest zwykłe łożysko ślizgowe. Także nałożyłem do środku trochę smaru. Tutaj jest łożysko kulkowe. Starałem się tam napchać tak pod ciśnieniem, w cudzysłowie, możliwie tego smaru do środka. No gdyby to łożysko było kompletnie zniszczone, to trzeba by kombinować. No takiego oczywiście na wymianę nie mam, ale można by ewentualnie to obciąć i tutaj, nie wiem, przyspawać, przymocować nasze łożysko pasujące rozmiarem tutaj do osi tego wirnika. Zaraz, jak ono powinno być? Chyba w ten sposób. O, tylko zanim włożę ten wirnik tutaj do obudowy, to muszę go włożyć tutaj do naszego stojana. Teraz cały ten wirnik razem ze stojanem wkładam do obudowy. Tutaj na łożysku jest taka płaska część skierowana w moją stronę. Ona wchodzi tutaj ładnie w obudowę. Zabezpiecza to całe łożysko przed obracaniem się. Jeszcze oczywiście będzie tutaj ten stojan ładnie przykręcony do obudowy, chyba tymi śrubkami, które trzymają jednocześnie kondensator. Zaraz będziemy mogli włożyć też szczotkotrzymacze i zablokujemy tutaj te łożyska. Sprawdzę jeszcze tylko z ciekawości rozmiar szczotek w milimetrach. Tutaj w szerszej części 7,85 mi pokazuje. No to trzeba by pewnie 8 mm kupić, jeżeli... to jest chyba 8 mm, tak. Jeżeli byłyby troszkę za szerokie, to trzeba by je minimalnie papierem ściernym zeszlifować, ale to jest chyba 8 mm w szerszej części na 6,30, tak, na 6,30 w węższym, po węższej stronie. Czyli tak, wkładam tutaj tę szczotkę do szczotkotrzymacza. Wkładam tutaj szczotkotrzymacz i tą blaszką mogę szczotkotrzymacz zablokować tutaj w obudowie. O, całkiem fajnie, tutaj tak samo. Blaszkę muszę na chwilkę odsunąć. Wkładam szczotkę do środka.
Wkładam tutaj szczotkotrzymacz. Ładnie wszedł. I teraz tę blaszkę mogę przesunąć w ten sposób i przykręcam. No, fajnie, szczotki i szczotkotrzymacze mamy zamocowane, to teraz może te łożyska tutaj też zamontujmy. To jest ta klamra, która trzyma łożysko od strony układu ssącego. Ok, ładnie. Teraz zakładam blokadę tego łożyska. Tutaj od jednej strony wkręcam po prostu śrubkę, która wkręca się właśnie w tę blokadę. Ona nie ma oddzielnej nakrętki. I tutaj mam jeszcze śrubkę trzymającą to łożysko z drugiej strony. Tu jest nakrętka do niej. Najpierw trochę nie bardzo rozumiałem dlaczego. Zobaczcie, dlaczego ona jest taka długa i tak bardzo tu wystaje, ale przypomniało mi się potem, że do niej jest jeszcze przyczepiony, już nie pamiętam, chyba w tej pozycji, zaraz to zmontujemy, ten drucik idący do kondensatora i jest tutaj jeszcze jedna nakrętka potem. Także wszystko się zgadza. Mogę na razie, w każdym razie tę śrubkę przykręcić. Już nawet zacząłem szukać innej, krótszej śrubki z pasującą nakrętką, bo wydawało mi się, że ta niepotrzebnie jest za długa, ale wszystko jest tutaj przemyślane i dokładnie tak, jak powinno być. To jest jeszcze druga nakrętka, która będzie nam potrzebna. Czyli tak, tutaj mamy to łożysko zamocowane, to łożysko zamocowane. Wirnik już się zaczyna fajnie i luźno obracać. Szczotkotrzymacze mamy zamocowane. No to możemy zaraz chyba zamykać tę obudowę, tak mi się przynajmniej wydaje. Tak, tylko tutaj uwaga jeszcze, bo ta tabliczka, ta kostka przyłączeniowa jest tutaj tak zablokowana w takich otworach po obydwu stronach tej obudowy silnika. Tutaj muszę łożysko ładnie zmieścić. Chyba się to zamknęło. Ok, te oryginalne śruby mam nasmarowane. Tutaj wkładam śrubę, tu muszę z drugiej strony włożyć nakrętkę. I dokręcam. Tutaj tak samo. Śruba, z drugiej strony nakrętka. I wkręcam, nawet fajnie się to montuje. I tutaj jeszcze jedna śruba i nakrętka. Tak, śruba od tej strony. Nakrętka tutaj. No dobra, to obudowę silnika mamy ponownie zmontowaną. Tutaj, tak jak mówiłem, że jakieś jest dziwne połączenie, to po prostu to jest połączenie przewodu do jednego ze szczotkotrzymaczy, a do drugiego szczotkotrzymacza tam przewód jest już połączony w środku. On tutaj nie wychodzi na zewnątrz. A kondensator był chyba w ten sposób przymocowany. Tak. W ten sposób tutaj ten papier preszpanowy wchodził pomiędzy te dwie końcówki. Tutaj jest jeszcze od góry mocowanie. Tu jest jeszcze taki drucik, który szedł tak, tak, tak i już nie pamiętam, czy on, powiedzmy, że tu po środku będzie wychodził. No i musimy wkręcić te śruby. One są dosyć ważne, bo one są przykręcone też tam do stojana w środku, wewnątrz obudowy i trzymają też cały ten stojan. Tak. Nie pamiętam, to jest jeszcze... Aha, to będzie tutaj ta nakrętka chyba, dobra. Wkręca się, chyba tak. No to teraz druga śrubka. Powinny tam te śruby też ładnie stabilizować cały ten stojan silnika wewnątrz.
Ok. Kondensator tutaj mamy i jeszcze tutaj daję podkładkę i jeszcze jedną nakrętkę, dlatego ta śruba jest taka długa. Na początku mnie to troszkę zdziwiło, bo zapomniałem, jak to jest zmontowane. O, wszystko na swoim miejscu. Myślę, że to się ładnie trzyma. Wirnik w środku się całkiem fajnie obraca. No to co, to teraz musimy jeszcze zmontować to, czyli zakładam tutaj najpierw podkładkę, tulejkę i jeszcze jedną podkładkę. Tak. Teraz zakładam taką większą podkładeczkę. Czy ona raczej szła... Nie, chyba tak, dobrze. Chyba tak to było. Większa podkładka. Teraz cały ten wirnik. Muszę go tutaj mocno nacisnąć. O, wszedł. Super. I teraz ta końcóweczka, która nakręca się odwrotnie do kierunku ruchu wskazówek zegara. Mogę jeszcze ją tutaj złapać, przytrzymać i dokręcić. No i nasz silnik powinien być ponownie zmontowany. Jak zawsze patrzę jeszcze, czy gdzieś nie została jakaś nakrętka, jakaś podkładka, jakaś śrubka, ale wydaje się, że wszystko jest na miejscu. Spróbujemy ten silnik na chwileczkę podłączyć do zasilania, aczkolwiek przy znacznie obniżonym napięciu. Ostateczny test silnika zrobimy dopiero po zamontowaniu go w odkurzaczu. Teraz ze względów bezpieczeństwa będzie to przy niższym napięciu. Podłączam tutaj po prostu jakiś tymczasowy przewód zasilający. Sprawdzę teraz działanie miernikiem. W tej chwili nic się nie dzieje. Teraz powinien być nasz silnik włączony, wyłączony, włączony. OK. No to podłączam nasz wirnik do regulatora napięcia. Tutaj znacznie zmniejszam napięcie. Uwaga, bo silnik nie jest zamocowany tutaj na blacie. Może od razu go włączę, tak, żeby był teraz włączony. Nie dotykamy, broń Boże, nigdzie tutaj nie dotykamy do tego wirnika. Włączę zasilanie. Bardzo fajnie zaczyna się obracać. I myślę, że całkiem fajnie ten silnik działa. Troszeczkę gdzieś tam coś obciera. Nie wiem, czy to jest wina tego łożyska, czy nie. No dobra, ale tak to w każdym razie już zostawimy. No i myślę, że na tym ten dzisiejszy odcinek zakończymy, bo w następnym odcinku zajmiemy się już tylko zmontowaniem i testem całego tego odkurzacza Hoover 1346A z 1972 roku. Dla mnie było to ciekawe, bo ja przyznaję, że tych silników od odkurzaczy Hoover nigdy nie demontowałem. Sama konstrukcja tego silnika jest bardzo ciekawa. Myślę, że mam nadzieję, że dla Was też był ten filmik przydatny. Jeżeli macie tego rodzaju odkurzacz, który warto wyczyścić, no to było tutaj pokazane, jak wszystkie części
zdemontować. Nie zawsze było to dla mnie od razu oczywiste, ale myślę, że przy następnym demontażu tego silnika będzie już łatwiejsze. Jest w internecie dużo angielskojęzycznych filmów o demontażu tego typu odkurzaczy i tego typu silników. To nic dziwnego. W Wielkiej Brytanii takie hoovery były niegdyś i są do dzisiaj bardzo popularne. U nas raczej spotyka się je dosyć rzadko. Ja nigdy takiego hoovera w domu nie miałem, a i w warsztacie jest to chyba pierwszy tego typu hoover. Nie pierwszy hoover w ogóle, ale pierwszy tego typu hoover, który tutaj mogliśmy obejrzeć. Także bardzo, bardzo się z tego cieszę. Jeszcze sobie troszeczkę przy tym silniku się pobawię, dlatego zostawiam ten przewód. Zresztą on nam się przyda na początku odcinka o montażu tego odkurzacza, bo przed zamontowaniem silnika jeszcze raz będę chciał go sprawdzić. I to chyba wszystko. Jeżeli Was to zainteresowało, to zapraszam oczywiście też na następny odcinek o montażu całego tego odkurzacza hoover. No i oczywiście sprawdzimy, jak będzie działał po zmontowaniu. Z tego silnika na razie jestem bardzo zadowolony, a przede wszystkim jestem zadowolony z tego, że mogliśmy poznać jego budowę, konstrukcję, zasadę demontażu i ponownego montażu. Mam nadzieję, że niczego tutaj nie pomyliłem, ale jak na razie wygląda na to, że silnik działa całkiem fajnie.